Jeżeli nie chcecie jeść dużo, to nie malujcie swoich kuchni na kolor. Na jaki kolor pomalować pokój, żeby być bardziej kreatywnym, bardziej twórczym, mieć więcej pomysłów? Na jaki kolor pomalować mieszkanie, żeby być bardziej skoncentrowanym? I na jaki kolor pomalować kuchnię, żeby jeść mniej albo też więcej? Tego wszystkiego dowiecie się na podstawie mojego własnego mieszkania, mojego własnego domu, który jest zdecydowanie wielki, wyjątkowy i niesamowity. Zresztą przekonajcie się sami. Mogę Wam zdecydowanie pokazać, jak wygląda mój dom. Kilka tysięcy metrów, najbogatsze meble, najlepsi designerzy. Pewnie wielokrotnie oglądaliście, jak wyglądają domy gwiazd. A więc kuchnia, łazienka, pokój dla dziecka. No nie mam tylko garażu, ale zobaczcie, czy Wam zaimponowałam? Mam nadzieję, że tak. Ale teraz poważnie. Nie wiem, czy się ze mną da. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten dom, to jest taki domek przykładowy. Na podstawie tego domku chcę Wam opowiedzieć o tym, jak działają barwy, jak możemy optycznie podwyższyć wnętrze, jak możemy ukryć jego mankamenty, jak możemy wnętrze obniżyć i również chciałabym Wam zdradzić, jaki kolor powoduje to, że mamy większy apetyt. Zaczynamy? Słuchajcie, zapraszam Was do remontu moich apartamentów, do zmiany ich koloru, a przy okazji zdradzę Wam kilka ciekawych patentów. Zaczynam od powiększania optycznego salonu. Mój salon jest dosyć duży, no wiadomo. Salon gwiazdy zawsze jest duży, ale i tak chciałabym go optycznie powiększyć. Do tego potrzebnym jest kolor jasny, dlatego że jasne kolory przede wszystkim powiększają wnętrze. Jak to działa? One odbijają światło i wtedy wydaje nam się, że przestrzeń jest znacznie większa, znacznie wyższa. Jeżeli pomalujemy sufit jasną farbą, wnętrze będzie wydawało się dużo wyższe. Możemy również pomalować podłogi. No jak to podłoga biała? Oczywiście, że tak. Możemy na przykład użyć żywicy, która bardzo pięknie wygląda, bardzo pięknie się prezentuje, zwłaszcza w salonach. Mój salon będzie zdecydowanie powiększony. Oczywiście możemy również użyć do tego luster, które dodatkowo odbijają przestrzeń. Maluję jedną ścianę. Pamiętajcie o tym, że jasny kolor wydaje się również bliżej. Więc jeżeli chcemy, żeby wnętrze jedna ściana wydawała się bliższa, również warto pomalować ją kolorem jasnym. Moje wnętrze już chyba jest dużo większe. Spójrzcie, jedna ściana już prawie powiększona, a w tym czasie chciałam Wam powiedzieć, co się wydarzy, jeżeli pomalujemy sufit na nieco ciemniejszy kolor. Na razie maluję jedną ścianę, więc nie mogę tego zrobić, ale mogę Wam powiedzieć. Jeżeli pomalujemy sufit ciemniejszym kolorem, na przykład szarym albo o ton ciemniejszym, jasno-szarym od bieli, no to wtedy będzie nam się wydawało, że ten sufit jest niżej, więc w tym momencie optycznie obniżamy przestrzeń. To są takie specjalne triki. Jeżeli chcemy coś ukryć, również możemy użyć koloru. Co jeżeli chodzi o różne barwy? Czy barwy mogą również wpływać na nasz apetyt? Zdecydowanie tak. Pamiętajcie o tym, jeżeli chcecie schudnąć, to możecie jeść na przykład, podobno słyszałam, że jedząc na niebieskich talerzach nakładamy nieco mniej i nieco mniej zjadamy. Nie wiem, czy to jest prawda, ale podobno właśnie niebieski kolor sprawia, że chce nam się jeść nieco mniej. Dlatego właśnie kuchnię pomaluję na kolor jasno-niebieski. I na pewno jesteście ciekawi, jakie kolory działają w przeciwnym kierunku, jakie pobudzają apetyt, no bo przecież jakieś również muszą pobudzać. Oczywiście tak jest i nawet zdradzę Wam pewną tajemnicę. Jedna sieć fast foodów, nie mogę powiedzieć jaka, zresztą ja tylko to słyszałam, stosuje właśnie takie kolory u siebie we wnętrzach i to są żółte, pomarańczowe. One pobudzają soki trawienne i chce nam się jeść znacznie więcej. Więc jeżeli nie chcecie jeść dużo, to nie malujcie swoich kuchni na kolor pomarańczowy lub żółty. Oczywiście detale mogą być. A zresztą może chcecie jeść dużo,
To wszystko zależy tylko i wyłącznie od Was. Ja w każdym razie maluję swoją kuchnię na kolor jasno-niebieski i mam nadzieję, że zeszczupleję. Do Sylwestra. Do Sylwestra jeszcze trochę czasu, nie? Dobra. Teraz chciałabym Wam powiedzieć, jak działa kolor czerwony i chciałabym Wam opowiedzieć pewną historię z mojego życia. Nie wiem, czy jesteście zainteresowani, ale i tak opowiem. Wyobraźcie sobie, że kiedyś doszłam do wniosku, że jeżeli pomaluję jedną ścianę na mocno czerwony, będę miała po pierwsze lepszy nastrój, po drugie będzie się wydawało, że moje wnętrze jest przytulniejsze, ponieważ tak słyszałam i tak czytałam. Zrobiłam to niezwłocznie, pomalowałam jedną ścianę na mocno czerwony. I wiecie co? I chodziłam cały czas poddenerwowana. Cały czas robiłam awantury, a jestem bardzo spokojną osobą, więc to zależy, jak na Was działa konkretny kolor. Natomiast czerwony w dodatkach na mnie działa bardzo dobrze, bo podobno w ogóle podnosi ciśnienie krwi, także ma się dużo więcej energii. W dodatkach, w takich małych akcentach poprawia nastrój, no i w ogóle mieszkanie wydaje się dużo bardziej przytulne. No dobrze, a w takim razie na pewno dacie takie pytanie, jak działa kolor fioletowy. Kolor fioletowy pobudza kreatywność, twórcze myślenie. Ja właśnie za chwileczkę zrobię kolor fioletowy i pomaluję swoją pracownię artystyczną na taki właśnie kolor. Więc wszystkie osoby, które tworzą, które są artystami, na pewno powinny zastosować taki kolor w swojej pracowni. I jakiś jeszcze kolor przychodzi mi do głowy? Absolutnie tak. Czy wy wiecie o tym, że gdybyśmy malowali szkoły i używali dużo, ale odpowiedniego żółtego koloru, to dzieci uczyłyby się dużo lepiej. Dlaczego? Dlatego, że przy żółtym kolorze koncentrujemy się, szybciej przyswajamy wiedzę, jesteśmy dużo bardziej nastawieni na naukę i na zapamiętywanie. Chciałabym Wam tylko jedną rzecz powiedzieć. Nie chodzi mi o taki kolor żółty. Wszyscy pewnie pamiętają z mojego rocznika, było to dosyć dawno temu, że wszystkie szkoły podstawowe były pomalowane takim dziwnym żółtym. To był taki nieprzyjazny żółty, albo może ta szkoła mi się źle kojarzyła. No nie wiem, w każdym razie żółty kolor powinien pobudzać kreatywność. Mogłam pomalować w pokoju mojego syna. Pokój dla dzieci, zwłaszcza uczących się na przykład w szkołach podstawowych, w liceum też, najlepiej pomalować na kolor żółty, ale taki ciepły, słoneczny, przyjemny. Dlatego właśnie zabieram się do malowania. Zabieram się do malowania pierwszej ściany i od razu malując powiem Wam, że to jest kolor bardzo, bardzo pozytywnie wpływający nie tylko na szybkość uczenia się, ale również kolor, taki kolor słoneczny wpływa bardzo dobrze na nasz nastrój. Więc maluję jedną ścianę, zobaczcie, jak idzie mi to bardzo sprawnie, bardzo szybko i przy okazji powiem Wam, że jeżeli wybieracie kolor, wybieracie farbę, to zawsze zróbcie sobie próbkę na ścianie, żebyście zobaczyli, jak ta farba wygląda o różnych porach dnia, jak wygląda w różnym oświetleniu, w oświetleniu ciepłym, w oświetleniu zimnym, w oświetleniu naturalnym, dlatego, że zupełnie może inaczej wyglądać w sklepie, a zupełnie będzie inaczej prezentować się na Waszych ścianach. Słuchajcie, ja tutaj mam taki poglądowy domek, no niestety domu nie mam, nawet Wam zdradzę, że mieszkam w bloku. Bardzo żałuję, że nie mam domu, ale wszystko przede mną. Natomiast wracając do kolorów, no to powiem Wam tak, przed malowaniem domu należy sobie zadać jedno pytanie, czy wszystkie wnętrza malujemy jednym kolorem, tym podstawowym, głównym, bazowym, który połączy nam wszystkie pomieszczenia razem, czy też tak jak ja tutaj maluję każdy kolor zupełnie inaczej. Czy maluję kolory w zależności od funkcji pomieszczeń, czy inaczej pomaluję sypialnię, a inaczej pomaluję jadalnię. Wiadomo, że musimy te kolory lubić. Jeżeli chodzi o kolory ciepłe, czyli czerwony, pomarańczowy, żółty, wydaje nam się, że przebywając w takich kolorach jest dużo cieplej, dużo przyjaźniej. Dlatego
w zimie fajnie jest właśnie takie dodatki stosować. Natomiast w lecie, czy w krajach ciepłych, a być może oglądają mnie ktoś akurat w jakiejś Hiszpanii, warto stosować kolory nieco chłodniejsze, które sprawiają, że wydaje nam się, że jest dużo chłodniej, czyli błękity, delikatne fiolety, szarości i kolory, które są po prostu chłodne, zielenie również. Jestem bardzo zadowolona ze swojego remontu, jestem bardzo zadowolona z doboru kolorów i tylko chciałabym Wam przypomnieć, że fioletowy kolor pobudza kreatywność, dlatego warto go stosować we wszystkich pomieszczeniach, gdzie chcecie mieć dużą ilość pomysłów. Żółty kolor przyspiesza myślenie, wspomaga szare komórki, więc jeżeli chcecie się czegoś nauczyć, możecie stosować żółty nawet w dodatkach. A co robi czerwony kolor? Czy pamiętacie? Na pewno podnosi ciśnienie krwi i na pewno sprawia, że mamy dużo więcej energii. Więc pamiętajcie o tym, subskrybujcie nasz kanał, absolutnie bądźcie kreatywni i oglądajcie nasze poprzednie odcinki. Zapraszam Was i zachęcam bardzo gorąco.